Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Czy Bitcoin idzie na 60 000 dolarów? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I dwa ogłoszenia. Dzisiaj o godzinie 20 w kawiarni Agere Contra w Warszawie będzie ciekawe spotkanie poświęcone analizie tego, co się może wydarzyć w polskiej gospodarce po wyborach. Na to wydarzenie szczególnie wszystkich zapraszam oraz oczywiście informuję i także zapraszam na wydarzenie, które będzie miało miejsce 17 listopada, czyli na XTB Investing Masterclass. Tam na dole w opisie jest specjalny link, można się na to wydarzenie już teraz zapisać. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Czy Bitcoin idzie na 60 000 dolarów? Wydarzenia, które teraz się dzieją na naszych oczach na tej najbardziej popularnej kryptowalucie, zaczynają imponować, ponieważ okazuje się, że Bitcoin, który żyje swoim własnym życiem, oderwał się na starej korelacji dodatniej z innymi rynkami związanymi z ryzykiem i zaczyna znowu gwałtownie rosnąć. Zbliżamy się do okolic 30 000 dolarów. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zakończymy cały tydzień wyraźnie oddalając się od poziomu 28 000 dolarów. Dlaczego ten poziom jest taki ważny? Ponieważ jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Bardzo istotne i ważne miejsce, czyli takie wsparcie. I w sytuacji, kiedy dla inwestorów ta kryptowaluta znajduje się nad tym ważnym wsparciem, to w długiej perspektywie czasu jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny scenariusz prowzrostowy, a nie prospadkowy. Warto być tego świadomym, że ten poziom wyznaczony przez średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym ma naprawdę bardzo duże znaczenie. Można się zgadzać z analizą techniczną albo nie, ale naprawdę bardzo wiele inwestorów, algorytmów patrzy właśnie na to, jak pozycjonuje się dany rynek względem tej ważnej średniej 200-sesyjnej, która mniej więcej odpowiada średniej cenie z ostatniego roku, z 52 tygodni. Dlatego też, kiedy w sytuacji ten Bitcoin znowu sięga poziomu 30 000 dolarów, a jest to spowodowane tym, że znowu pojawiają się informacje o tym, że wkrótce SEC, amerykański regulator, pozwoli na ETF, na Bitcoina i w takiej sytuacji będzie to pewnego rodzaju awans tej najbardziej popularnej kryptowaluty do grona już rozwiniętych aktywów, zwiększy wiarygodność i zwiększy globalny popyt na tą kryptowalutę, a w takiej sytuacji cena powinna dramatycznie i to dynamicznie rosnąć. No i gdzie możemy być wkrótce na tej najbardziej popularnej kryptowalucie? Jako że w przyszłym roku na początku drugiego kwartału mamy halving, taką sytuację dość specyficzną na rynku kryptowaluty, na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. I jak zobaczymy sobie, prześledzimy na podstawie już ponad 10-letniej historii, jak zachowywał się ten rynek kryptowalut w sytuacji, kiedy ten halving występuje, oczywiście nie od razu, ale w jakiejś tam perspektywie czasowej, to widzimy, że systematycznie z halvingu na halving skala wzrostu jest mniejsza, ale także jest bardzo, bardzo imponująca. I jak widzimy, gdyby zastosować taką analogię, patrząc na to, gdzie był ustanowiony dołek na Bitcoinie w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, to można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że taki wzrost od swoich dołków miałby 500-600% wielkości, czyli oznaczałoby to, że Bitcoin będzie wydźwignięty w rejon 60 000 dolarów. Mniej więcej ten poziom byłby wskazywany i jest on bardzo dobrze także usytuowany względem analizy technicznej, ponieważ byłyby to okolice, gdzie Bitcoin jeszcze kilkanaście miesięcy temu utworzył swoje ekstrema. Więc pytanie jest, czy to, co się teraz dzieje, nie sprawi, że wkrótce będziemy świadkami następnego wyrzutu ceny Bitcoina w górę i czy to wyjście ewentualne nad opory 30-31 000 dolarów nie uruchomi popytu, który doprowadzi wkrótce do wzrostu ataku i presji na to, żeby Bitcoin sięgnął poziomu 60 000 dolarów. Jestem ciekawy, czy ten scenariusz się powieli, czy znowu będziemy świadkami bardzo dynamicznych wzrostów, że Bitcoin w końcu po pół roku tkwienia w konsolidacji, gdzie naprawdę niewiele się działo, w końcu zacznie trendować, będzie jedną znowu z tych najbardziej atrakcyjnych
form spekulacji dla tych inwestorów, którzy mają gigantyczny apetyt na ryzyko, ponieważ przypominam, to nie jest rynek dla inwestorów, którzy boją się czegoś, którzy mają dużą awersję do ryzyka. To jest rynek naprawdę do tych spekulantów, którzy są w stanie zaakceptować gigantyczne ryzyko, ale też oczywiście stopa zwrotu wciąż jest bardzo interesująca, ponieważ gdyby założyć, że te $60,000 może mieć miejsce w jakiejś perspektywie czasu, no to oznaczałoby stopę zwrotu w okolicach 100%, więc stosunek wstępnego ryzyka do potencjalnych zysków jest naprawdę bardzo, ale to bardzo cały czas atrakcyjny. Więc pytanie, co się dalej wydarzy z tą najbardziej popularną kryptowalutą, ale przypomnę, ja osobiście pozycjonuję się mentalnie względem tej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym i ona nam sygnalizuje, że teraz w sytuacji, kiedy ta kryptowaluta wyszłaby nad poziom $30,000, to te opory, które są zlokalizowane bardzo, bardzo wysoko, będą na celowniku, oczywiście nie w krótkim, nie w średnim, ale taki w dłuższej perspektywie czasu. Więc moim zdaniem warto znowu przyglądać się temu, co się dzieje na tej najbardziej popularnej kryptowaluty. Przynajmniej się przyglądać, żeby zobaczyć, jak bardzo spektakularne mogą być wydarzenia na tym rynku, który jest związany z gigantycznym ryzykiem. Jeszcze raz przypomnę, gigantycznym ryzykiem. A co się dzieje na całym świecie? Oczywiście cały czas patrzymy, co się dzieje na amerykańskich obligacjach. Te amerykańskie dziesiątki, które w nocy testowały poziom 5%, lekko się obniżyły podczas początku sesji w Europie, ale teraz znowu próbują rosnąć, więc sesja amerykańska będzie upływała pod znakiem obaw, czy te rentowności wyjdą nad poziom 5% i co się dalej wydarzy, czy to pociągnie wyprzedaż ryzyka na całym świecie. Znalazłem ciekawy raport, który pokazuje, że także globalne obligacje korporacyjne sięgają ważnego poziomu 6% i jest duże prawdopodobieństwo, że dalej będą wyciskane w górę, a oczywiście będzie to pociągało ze sobą wzrost kosztów obsługi długu przez przedsiębiorstwa, więc teoretycznie są to wnioski, które są negatywne dla rynku ryzyka, dla rynku przyszłych stóp procentowych. A rynek przyszłych stóp procentowych podczas dzisiejszej sesji widocznie i znacząco oddala perspektywę kolejnej podwyżki stóp procentowych. Znowu jest mniej niż 40%, że będzie jakakolwiek następna ćwiartkowa podwyżka stóp procentowych i moim zdaniem warto być zwracać na to uwagę, jak bardzo na przestrzeni ostatnich godzin zmniejszyło się oczekiwanie na dalszą, kolejną podwyżkę stóp procentowych. No i tematem stóp procentowych będziemy także żyć, ponieważ to jest teraz bardzo interesujące. W tle mamy konflikt, mamy wojnę Izraela z Hamasem. Nie wiadomo, co się wydarzy w weekend, więc rynki mogą się obawiać, dlatego też pewnego rodzaju strach może wystąpić, ale moim zdaniem w sytuacji, nawet gdyby doszło do eskalacji, to amerykańskie obligacje będą kupowane, a nie sprzedawane. No i w takiej sytuacji będziemy patrzeć, jakie będzie powiązanie zachowania rentowności amerykańskich obligacji z zachowaniem samych indeksów giełdowych, czyli rynku akcyjnego, ponieważ teoretycznie im wyższe te poziomy rentowności, tym gorzej dla akcji, a im niższe rentowności, tym lepiej dla akcji. No i naprawdę na to będziemy teraz zwracać uwagę, ale w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z tymi specjalnymi materiałami podlinkowanymi tam na dole w opisie i w komentarzu. W sytuacji, kiedy teraz grozi rynkowi bardzo duża zmienność, spektakularne wydarzenia, jak myślą profesjonalni traderzy, jak wykorzystują takie sytuacje jak teraz do inwestowania. Ten materiał naprawdę warto znać, przypominam, jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu i zachęcam także do zapisywania się na XTB Investing Masterclass 17 listopada. To wydarzenie będzie miało miejsce i także jest link tam na dole w opisie, żeby się na to wydarzenie zapisać. No i skoro teraz jesteśmy na rynku akcyjnym, to patrzymy na indeksy giełdowe. Indeks Standard & Poor walczyć będzie teraz o utrzymanie w kanale wzrostowym o rocznej historii, więc jeżeli popyt na ryzyko chce utrzymać ten kanał i te wskazania prowzrostowe, to musi zaatakować, a najlepiej gdyby było to połączone ze spadkiem rentowności amerykańskich obligacji w ujęciu tygodniowym. Jeżeli by założyć, że taki spadek będzie miał miejsce, wyłamanie dołem, to widzimy, że kolejne ważne wsparcie jest w rejonie 4180-4200 punktów. Naprawdę te wsparcia mają duże znaczenie. To jest spojenie średnich kroczących, średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, a w ujęciu tygodniowym ta średnia 200-sesyjna jest
w rejonie 3940 punktów, więc naprawdę bardzo trudno będzie wywołać jakiś większy, mocniejszy impuls spadkowy, ponieważ kolejne poziomy są najeżone aż mocnymi wsparciami. Ale oczywiście wszystko może się wydarzyć. Jeszcze raz przypomnę, i to pomimo tych wzrostów rentowności, ja cały czas jestem nastawiony optymistycznie dla giełd papierów wartościowych. Bardzo się cieszę, że tak wielu z Państwa wyraża negatywne opinie na ten temat i zachęca do tego, żeby wieścić spadki na indeksach giełdowych. To pokazuje, że optymizm na giełdach i perspektywy prowzrostowe są cały czas w mniejszości. Ja osobiście daję aż 75% prawdopodobieństwa, że na koniec tego roku będziemy wyżej niż jest to teraz, więc naprawdę ja jestem osobiście wielkim optymistą. No i im bardziej spada, im będzie mocniejsza korekta spadkowa, tym optymizm będzie jeszcze moim zdaniem większy. Natomiast kiedy rozpatrujemy tak zwany indeks strachu, czyli ten indeks zmienności, to na razie jest on na podwyższonych poziomach i nie pokazuje, żeby inwestorzy naprawdę jakiegoś negatywnego zjawiska teraz się spodziewali i go dyskontowali. Indeks giełdowy w Niemczech powiela to, co się dzieje na indeksie Standard & Poor's. Tu na razie nic nowego się nie dzieje, poza oczywiście coraz większą relatywną słabością amerykańskiego dolara, który widać na euro-dolarze. Pomimo wzrostów rentowności amerykański dolar nie chce się umocnić. Moim zdaniem to jest poważne ostrzeżenie, że ci inwestorzy z Azji, którzy sprzedają teraz amerykańskie obligacje, wcale nie wracają do amerykańskiego dolara, tylko kupują euro i moim zdaniem takie powiązanie należy teraz przyjąć jako scenariusz bazowy. Patrzymy na zachowanie także dolar-jena, ponieważ poziom 150 ma bardzo dużą siłę, ma ogromne znaczenie i dokładnie na tym poziomie teraz jesteśmy. Zobaczymy, czy część inwestorów postanowi tutaj zmniejszyć swoją długą pozycję, zrealizować zyski i czy z tego poziomu powstanie jakaś korekta spadkowa. Natomiast wielkim czynnikiem, który sprzyja temu, żeby rentowności szły w górę, to jest zachowanie ropy naftowej, a teraz ostatnie wydarzenia z ostatnich godzin ropy naftowej, gdzie już wbiliśmy się znowu do wnętrza tego 3-miesięcznego kanału wzrostowego, oznaczają, że to ryzyko geopolityczne wojny między Izraelem a Hamasem sprawia, że inwestorzy boją się tego, że to wydarzenie przeniesie się na rynek surowcowy, że ropa naftowa bardzo dynamicznie podrożeje, a także to ryzyko geopolityczne jest dyskontowane przez rynek złota, gdzie jak widzimy na wykresie tygodniowym wydarzenie, czy cały tydzień przyniósł wybicie górą z tego kanału spadkowego formacji flagi. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby przetestować poziom $2000. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zaatakować maksima wszechczasów, a jak zobaczymy, jak złoto zachowywało się w sytuacji kryzysu lat 2008-2009, to widzimy, że po pierwszym wyszumieniu cena złota rosła i to właśnie ten kryzys powodował, że złoto było bardzo, ale to bardzo atrakcyjnym miejscem do zachowania wartości gotówki, więc potencjalnie kryzys mógłby doprowadzić do tego, że złoto przełamie maksima wszechczasów, będzie kontynuować wzrosty i moim zdaniem takie zachowanie teraz jest przez rynek dyskontowane. Już inwestorzy obstawiają, że takie zabezpieczenie swojego portfela cenami złota jest dobrą inwestycją. Stąd właśnie taka dynamiczna fala wzrostowa, już prawie $200 od swojego dołka w bardzo ładnym ciągu zostało wykonane. No i pytanie jest, co dalej. Jeżeli popyt na ryzyko na indeksy giełdowe ma się pojawić, to powinien być także powiązany z powrotem ceny miedzi nad poziom $8100, ale na chwilę obecną to nie występuje, dlatego też czynniki ryzyka są generowane przez zachowanie ceny miedzi. Natomiast myślę, że rynek surowcowy jest tutaj bardzo ważnym takim miejscem, który bardzo ładnie pokazuje globalne nastawienie inwestorów na rzecz ryzyka albo do awersji na ryzyko. No i tak powinniśmy monitorować i obserwować to, co się teraz tutaj dzieje. I na koniec polskie aktywa. Dzisiaj poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej. No i wiemy zdecydowanie więcej o tym, co się może dziać w polskiej gospodarce teraz na naszych oczach. I jak okazało się, że najważniejszy, najciekawszy odczyt, czyli sprzedaż detaliczna, taka realna po uwzględnieniu inflacji, jest lepsza niż zakładały prognozy. Zbliża się już do poziomów 0, czyli poziomów neutralnych. Tendencja wzrostowa jest korzystna i moim zdaniem sygnalizuje to, że ożywienie gospodarcze w trzecim kwartale stało się faktem. Dołek koniunktury został zaliczony
w drugim kwartale, bądź też na przełomie drugiego i trzeciego i teraz z każdym kolejnym miesiącem ożywienie gospodarcze będzie się nasilało, a spadek inflacji, czyli wzrost realnej konsumpcji będzie dodatkowo napędzał to ożywienie gospodarcze i to po prostu wynika z tych danych makroekonomicznych za wrzesień, które poznaliśmy na naszych oczach. Wyprzedaż światowych obligacji pociąga za sobą także przekroczenie średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym na polskich obligacjach. Warto być tego świadomym. Natomiast polska premia za ryzyko, która tutaj na tym następnym wykresie jest obserwowana, wróciła do poziomów, które były ostatnio obserwowane w sierpniu. Czyli cały czas tutaj nic to generalnie nowego się nie dzieje. Wybory nie doprowadziły do jakiegoś spektakularnego zmniejszenia się tej premii za ryzyko. Po prostu jesteśmy na tych poziomach, które w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach były obserwowane. A rynek krajowej waluty boi się i patrzy na to, co się wydarzy na świecie, ponieważ teraz czynniki związane ze światem będą kształtowały wyceny polskich aktywów. Wsparcie 4,40 się broni na euro złotym. Na dolar złotym będziemy podążać za tym, co się wydarzy na euro-dolarze, więc dolar złoty będzie pochodną nie tylko siły złotego albo słabości, ale przede wszystkim ruchów na euro-dolarze. No i warszawska giełda papierów wartościowych. Jest duża szansa, że zamkniemy cały tydzień nad poziomem 2000 punktów, co sprawi, że przesłanie tego tygodnia, pomimo tego, że świeca tygodniowa ma bardzo długi górny cień, będzie prowzrostowa, będzie zachęcała do optymizmu, zachęcała do dalszych wzrostów i moim zdaniem scenariusze prowzrostowe są naprawdę bardzo prawdopodobne. No i jak widzimy na wykresie, luka hossy, która powstała na wykresie tym tygodniowym, będzie potężnym, ważnym wsparciem łącznie z psychologicznym poziomem 2000 punktów, dlatego też moje nastawienie, jeżeli dla rynków zagranicznych daje aż 75% prawdopodobieństwa, że na koniec roku będziemy wyżej niż na poziomach, które teraz są, to dla giełdy papierów wartościowych to prawdopodobieństwo wynosi 80 bądź nawet 85%, więc jestem bardzo nastawiony na realizację tych scenariuszy prowzrostowych, no i po prostu nie zmieniam swojego zdania, pomimo tych wydarzeń, które teraz się dzieją w geopolityce i na arenie światowej. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, materiałów edukacyjnych, rozszerzających naszą wiedzę, przede wszystkim jak myślą zawodowi, profesjonalni traderzy w takich właśnie sytuacjach jak teraz, gdzie mamy dużą zmienność, niepewność, kiedy rynek jest bardzo podzielony na optymistów i pesymistów, jak tacy profesjonalni traderzy wykorzystują takie sytuacje. Przypominam, te wszystkie raporty są podlinkowane tam na dole, w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A dzisiaj o godzinie 20 zapraszam na spotkanie na żywo w kawiarni Agere Contra, gdzie porozmawiamy sobie, co się może wydarzyć w polskiej gospodarce i na rynkach finansowych po wyborach. Stopy zwrotu, wszystkiego dobrego życzę i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć! Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.